Cześć kochani, znów się witamy. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj porozmawiamy? A porozmawiamy dzisiaj o naszym zniewoleniu. Tak troszeczkę, poczekajcie, tylko sprawdzę, czy się odpowiednio nagrywa. O naszym zniewoleniu, kiedy sami nie wiemy, że tak prawdę mówiąc nie mamy świadomości, że jesteśmy niewolnikami. I praktycznie to dotyczy wszystkich, łącznie z waszym gospodarzem, który prowadzi dzisiaj audycję. O jakim zniewoleniu? Będę mówił o zniewoleniu różnego rodzaju paradygmatami, z których trzeba wychodzić. Mamy wychodzić z różnego rodzaju wierzeń, bo nam się poddaje pewne aksjomaty, dogmaty, paradygmaty do wierzenia i wierzymy bardzo często. Jednym z takich aksjomatów, paradygmatów jest wiara w to, że współczesna medycyna wszystko załatwi. Jednym z takich paradygmatów jest wiara zwłaszcza młodych ludzi w to, że są nieśmiertelni praktycznie, że mają wiele żyć, bo się bawili gdzieś tam tymi, wiecie, komputerowymi grami, mają 7 żyć albo i więcej. W związku z tym cała reszta może nie funkcjonować, można nimi pogardzać, jak pokazuje nam rzeczywistość i wydarzenia, różne wypadki, które zostały spowodowane przez bezczelnych, chamskich łotrów, chamskich po prostu, którzy nie mają żadnego poczucia skruchy i tak dalej. Oczywiście to są już marginalia tego wszystkiego, ale to się też bierze z pewnych paradygmatów. Oczywiście ja nie będę o tym dzisiaj mówił, będę mówił o pewnych paradygmatach związanych z naszą postawą w kontekście naszego zdrowia, naszej sprawności. Teraz o co chodzi? Czy faktycznie jesteśmy wolni, czy też jesteśmy niewolnikami? Bo to warto sobie takie pytanie zadać. Jeżeli czytamy różnego rodzaju artykuły, przeglądamy coś w internecie, w mediach i tak dalej, to warto często się zastanowić, jak to na nas oddziałują. Te treści podawane przez różnych mądrali, również tego mądrale, który tutaj siedzi przed wami, tak prawdę mówiąc, i jak wy to odbieracie. I ja na wielu szkoleniach, także tutaj nieraz mówię, słuchajcie, macie być wolni i macie prawo mi nie wierzyć kompletnie, więc możecie oczywiście z własnej woli przyjąć 100% tego, co mówię, macie prawo odrzucić 100% tego, co mówię, możecie wybrać tylko wam to, co po prostu pasuje, ale generalnie warto wszystko sprawdzać, weryfikować, ale w mądry sposób, a nie w sposób taki, jak jakiś tam czas temu pewien mój rozmówca, który chciał kurację, któremu zapewniłem, wszystko zrobiłem, wszelkie dokonania zrobiłem po prostu, żeby on to miał, już wszystko było zaklepane, rejestracja, nie rejestracja, później okazuje się, że on za godzinę, za półtorej rezygnuje z tego. Dlaczego? Dlatego, że on zadał pytania dla czata GPT, dla sztucznej inteligencji, czy akurat to było chodzi o zakwaszenie, czy zakwaszenie istnieje. I czat odpowiedział, że oczywiście nie istnieje, ale dobrze, szukał dalej, więc trafił na pewien kanał pewnej pani, która jest chemiczką i oczywiście zwalcza wszelkie absurdalne teorie na temat zakwaszenia, bo u niej liczy się tylko, słuchajcie, no nie mam tutaj odpowiedniego naczynka, ale wyobraźmy sobie, że to jest naczynko jakieś takie po prostu, więc jest próbówka z czymś tam, dolewamy, mieszamy, sprawa załatwiona, a kobieta jest na pewno dobra jest z chemii, ale z kolei nie ma zielonego pojęcia o biologii. No i organizm nie jest próbówką, do której się naleje trochę tego i tam się coś tam wyrówna. To są też paradygmaty naukowe tym razem. I wielu naukowców wierzy ściśle w ten paradygmat, tak jak dzisiaj wielu z nas, zwłaszcza takich naukowców, lekarzy, różnych, nie wszyscy zaznaczam, z pełnym szacunkiem dla wielu profesji, tylko nauka, więc jedni, Boga nie ma, jest tylko nauka, nie ma dowodów naukowych na istnienie Boga na przykład, jakieś siły stwórcze i tak dalej. Z drugiej strony
paradygmaty, ale żaden lekarz o tym nie mówi, na przykład o zakwaszeniu. No, ja sam mam znajomych lekarzy, fantastycznych ludzi, którzy mówią, że istnieje zakwaszenie, podają dowody na to i tak dalej, bo siedzą w tematach, a ktoś tam wyskakuje z jakimś taką bzdurą, bo o tym nie słyszał. No dobrze, jak nie słyszał, no to w jego świecie to nie istnieje, jest sprawa załatwiona. Kochani, więc chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, a w zasadzie poczytać, jak to zwykle mam czasami w zwyczaju czytać, czyli tata czyta dzieciom fragment jednej z moich książek. Tutaj książka akurat jest eksponowana, czyli czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie. Nie zamykam się tylko w samym temacie, na temat, no, o to chodzi o nowotwory, tylko chodzi o głębsze refleksje, bo jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, to jest potworne zagrożenie, tylko pytanie, w co my wierzymy? Czy wierzymy nadal, że typowe leczenie, przepraszam, nie leczenie, tylko typowe próby podejmowane przez medycynę na zasadzie wytnij, otruj, spal będą skuteczne, czy też nie. I za wszelką cenę wierzymy, że medycyna nas uratuje, pomimo tego, że wielokrotnie to mówię, nagrywam tę audycję w 2024, być może kiedyś ona będzie powtórzona, ale za jakiś czas, no w tym 2024, od kilku lat mniej więcej około w Polsce zachorowuje na nowotwory prawie 200 000 ludzi. Oczywiście niektórzy mądrale mówią, że ale to dzięki doskonałym metodom diagnostycznym, bo kiedyś ludzie też chorowali, taka sama ilość, tylko te choroby nie były wykrywane, bo nie było metod. No bzdura nad bzdurami, po prostu taki mądrala niech się zastanowi nad swoim mózgiem, czy w ogóle coś tam jest. Pustka, nie wiem, horyzont przez oczy można byłoby zobaczyć i tak dalej. Złośliwy jestem, ale mnie to wkurza po prostu takie myślenie, nie, bo nie i koniec, kropka. A więc po prostu trzeba byłoby się rozprawić z paroma mitami i zastanowić się, czy naprawdę to, co nam się oferuje, jest skuteczne, kto to nam proponuje. Ja zresztą jeszcze raz powtarzam w tej mojej książce, rozprawiam się tutaj bardzo mocno z mitami pewnymi, które funkcjonują w świecie i w tym świecie dotyczącym zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Kochani, więc tak, proponuję wam audycję opartą na bazie jednego z rozdziałów mojej książki. Tej książki, którą wam przed chwileczką pokazałem, jest tam taki rozdział Postawoskleroza ma się dobrze. Pozwolicie, że po prostu troszeczkę poczytam, a wy będziecie śledzić po prostu tekst, więc to będzie takie duże ułatwienie, bo mógłbym sobie po prostu gadać i tak dalej, ale być może to będzie troszeczkę potrwać, może do godziny, trudno mi w tej chwili ocenić. Więc pozwolicie, że potraktuję was jako czytelnika, jako czytelników mojej książki, będę się do was zwracał po prostu per ty, tak jak w mojej audycji. Więc pozwoli, szanowny czytelniku, szanowni moi goście, że porozmawiamy jeszcze o bardzo ważnym zagadnieniu, naszych postawach, wśród których bardzo charakterystyczna jest i często spotykana postawoskleroza. Jest to coś, co rodzi wyjątkowo poważne skutki. Mówimy tu o tym w tej książce mojej, jak i w wielu innych moich książkach, o tym, jak zadbać o zdrowie, jak wyjść z choroby, która może przecież przydarzyć się każdemu. Często oczekujemy, że wówczas, że ktoś za nas to załatwi. Najlepiej przez leki. Otrzymamy cudowną pigułkę. Jak nie dziś, to jutro z pewnością taka zostanie stworzona. Taką mamy nadzieję. Kochani, wygląda to jak próba odkrycia tak zwanego kamienia filozoficznego, z łaciny lapis philosophorum, legendarnej substancji poszukiwanej od wieków przez alchemików, zamieniającej metale nieszlachetne w szlachetne. To prawda, że ciągle trwają niezwykle kosztowne prace nad nowymi generacjami leków, nad wyprodukowaniem cudownej pigułki na przeróżne choroby. Tutaj dodam, 2 miesiące temu byłem na naszym szkoleniu w Radomsku na konferencji Lepszego Życia. Razem z panią doktor nauk medycznych Martą Woźniak wspólnie prowadziliśmy
prelekcję, wspólną taką prelekcję na temat nowotworów i pani doktor Marta powiedziała, mówi, kochani, no ja pracuję jako naukowiec, bo to jest naukowiec, przepraszam, naukowczyni, żeby feminatywa zachować. Pracuję w Uniwersytecie Wrocławskim imienia Piastów Śląskich Medycznym, jako naukowiec, jako badacz, opracowuje różnego rodzaju leki. Ona powiedziała wyraźnie, mówi, słuchajcie, wprowadzenie jednego leku często kosztuje kilkanaście lat pracy, niejednokrotnie, i tak jak się orientuje, ponad 300 milionów dolarów. Więc jeżeli takie pieniądze się wkłada w opracowanie jakiegoś leku, to później nie ma mowy o tym, że jeżeli się pojawi coś lepszego, a pojawiają się, że tamto stare zostanie wrzucone do szuflady. Nie, nie. To nowe zostanie wykupione, patent na przykład, zostanie wrzucone do szuflady i nikt o tym już więcej nie wie. Dlaczego? Bo wcześniej wtłoczyliśmy 300 milionów dolarów, a twórcy nowego leku obiecuje się różne złote góry i warto mu nawet zapłacić $1 000 000 za patent, który pójdzie do szuflady, bo jest różnica między $1 000 000 a 300 milionami, które myśmy wydali już to. Dobrze, kontynuujemy. Ludzie ciągle umierają na raka, AIDS, choroby układu krążenia, cukrzycę, a ci, którzy jeszcze nie umarli, czekają z nadzieją. A może część olbrzymich środków finansowych przeznaczyć na inne badania, na inną produkcję, ale o tym samym celu wyleczenie i skuteczne zapobieganie chorobom. Tylko co wówczas stałoby się z całą branżą farmaceutyczną? A jaką sytuację mamy, kochani, dzisiaj? Najczęściej stosowana jest farmakoterapia. O tak zwanych metodach naturalnych często nie ma nawet mowy i wiąże się to przede wszystkim z kilkoma rzeczami. Niedoinformowaniem lekarzy, niechęcią do stosowania nowatorskich metod terapeutycznych spoza akademickiego kręgu naukowego, ogromnym oporem farmaceutycznego lobby, które się często posuwa również do morderstw, naprawdę, brakiem zainteresowania czynników państwowych, finansowaniem jak każdych innych po prostu zabiegów. I dopóki na wydziałach medycznych tak zwane terapie naturalne, alternatywne nie zostaną włączone do programu studiów, a więc dopóki lekarz akademicki na swoich studiach nie otrzyma informacji i nauczania o takich wypróbowanych formach terapii, dopóty pozostanie mu tylko żmudna droga informacji uzupełniającej, samodzielnej, samokształcenia. W USA Narodowy Instytut Zdrowia przeznacza ogromne fundusze na badania w dziedzinie medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej. Działalność lekarzy medycyny naturalnej przy uniwersytetach amerykańskich zaczyna być już normą. A teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że Amerykanie potrafią liczyć pieniądze i wielu lekarzy amerykańskich doszło do wniosku, że masa pacjentów szuka zupełnie innych metod, które w porównaniu z tymi, które oferują im przemysł farmaceutyczny, i okazuje się, że coraz więcej pacjentów ucieka w inne obszary. A więc ci lekarze tracą pieniądze. Na Uniwersytecie Harvarda studenci medycyny mają obowiązek zaliczenia przedmiotu niekonwencjonalne metody leczenia. Może dlatego, kochani, dodam, żeby przynajmniej wiedzieć, co w trawie piszczy. I tutaj będzie cytat z takiego artykułu Woda utleniona, oddech dla życia, autor Karolina Kamińska, Żyj naturalnie, numer 4 z 2018 roku. U nas terapie, początek cytatu, u nas terapie, które pomagają i surowce niskobudżetowe do ich użycia są potępiane. Wyleczony pacjent jest straconym klientem. Nie da się zarobić na jego strachu, naiwności, bólu i cierpieniu. Tępi się wszelkimi sposobami metody, które nie wiążą na sznurku człowieka. Nie człowiek, lecz cyfry w raportach mają znaczenie. Nie jesteśmy traktowani w kontekście leczenia jako istota duchowa, lecz źródło materii, konsument, który ma przynosić zyski. W wielu krajach alternatywne metody leczenia nie są tak potępiane. Stawia się w nich na podejście całościowe. Od odpowiedniej diagnozy poprzez leczenie ducha i ciała. Dlaczego u nas nie może być tego dialogu, zmiany podejścia? Dlaczego człowiek nie jest traktowany w kontekście całościowym?
Jak sami mamy nie szukać metod leczenia, skoro większość lekarzy, nie przeprowadzając odpowiedniej diagnostyki, przepisuje nam lekarstwa. I jak mówi w jednym z wywiadów u pana Wieczorka na YouTubie ekspert Bentleyu, pani Barbara Kazana, która ukończyła studia farmaceutyczne, ona powiedziała, że ona nie będzie truć ludzi przede wszystkim. Poszła w zupełnie inną stronę. I teraz zwróćcie uwagę, no więc właśnie studenci, jak niewiele godzin przeznacza się na studiach medycznych na podawanie przyszłym lekarzom wiedzy na przykład o roli żywności, żywienia, funkcjach wody w organizmie, wpływie pól elektromagnetycznych. I w swojej zasadniczej koncepcji akademickie kształcenie medyczne wciąż jeszcze jest zorientowane symptomatycznie, na symptomy, na objawy, a nie przyczynowo. Zaś punkt ciężkości ciągle jeszcze znajduje się, jak już powiedzieliśmy, w farmaceutycznych i operacyjnych metodach terapeutycznych. I w końcu, kochani, mamy w przypadku nowotworów wytnij, otruj, spal. Chory człowiek zawierza mniej lub bardziej ślepo radzie swego lekarza. Czy ta rada i zaproponowane metody leczenia są dla niego optymalne, czy też istnieją inne, może lepsze alternatywy, których jego lekarz domowy jeszcze nie zna? O, przepraszam, tutaj coś mi się zrobiło z myszką, więc ja mogę mieć problemy. Dobrze, mam nadzieję, że będzie ok. Nie wiem, o co chodzi, przepraszam bardzo, bo chodzi o przeskrolowanie tekstu. Momencik. O, teraz już chyba będzie dobrze. Więc chory człowiek zawierza mniej lub bardziej ślepo radzie swego lekarza. Czy ta rada i zaproponowane metody leczenia są dla niego optymalne, czy też istnieją inne, może lepsze alternatywy, których jego lekarz domowy jeszcze nie zna. Tego pacjent z braku wiedzy medycznej nie może ocenić. Nie tylko lekarz winien być świadom tego, że organizm z niedoborami energetycznymi będzie osłabiony. Nie będzie więc dysponował wystarczającą energią własną dla skutecznego przetwarzania leków czy innych zabiegów terapeutycznych. Przecież z zasady wszystkie procesy lecznicze zależą od sprawnej przemiany materii w komórkach przede wszystkim i sprawnego, wydajnego wytwarzania bioenergii. Jak niska musi więc być współcześnie ta ludzka bioenergia, jeśli mamy pandemię wielu chorób tak zwanych cywilizacyjnych, wobec których medycyna akademicka jest całkowicie bezradna. Jeśli ktoś powie, że to nieprawda, to jest zwyczajnym łgarzem, tak prawdę mówiąc. I tutaj gwoli zastanowienia zdanie. Ogólny wzrost chorób przewlekłych, który mimo wszystkich będących do dyspozycji środków medycyny akademickiej nabiera coraz większych rozmiarów, powinien nas zastanawiać. A więc słuchajcie, ja niejednokrotnie na moich szkoleniach pokazuję taką planszę, ponad chyba 70 chorób, tak zwanych cywilizacyjnych, zestawienie opracowane na podstawie książki Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób niemieckiego autora Norberta Treudweina. Mamy całą masę tak zwanych chorób cywilizacyjnych, które się nazywają cywilizacyjnymi. Należy więc wyraźnie stwierdzić, medycyna przyszłości coraz śmielej będzie sięgać po metody leczenia i zapobiegania schorzeniom inne niż tylko akademickie. I będzie rezygnować z farmakologii wszędzie tam, gdzie będzie to tylko możliwe. Słuchajcie, ten czas już nadchodzi. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie będzie to takie łatwe. Dlaczego? Ponieważ wszelkie koncerny farmaceutyczne zrobią wszystko, by nie ustąpić pola. Chodzi przecież o niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Dlatego już jesteśmy ich niewolnikami. Ta cała słynna pandemia z tym celebrytą w koronie pokazała nam to wyraźnie, co się robi. Dziś przemysł farmaceutyczny kontroluje pisma medyczne, ma wpływ na ustawy parlamentarne dotyczące spraw zdrowia, ma kolosalny wpływ na wielu lekarzy. Ci z kolei jeszcze w ogromnej większości, bazując na wieloletnich przyzwyczajeniach i wykształceniu wyniesionym z akademii medycznych, niechętnie, czasami wręcz wrogo odnoszą się do metod alternatywnych. Do tego dochodzi niechęć w poznawaniu nowych sposobów terapeutycznych. Jest to dziwne,
ponieważ już samo złożenie przysięgi Hipokratesa do tego obliguje. A, tak prawdę mówiąc, żebyśmy wyszli też z paradygmatu, nie ma czegoś takiego już jak przysięga Hipokratesa. Jest przyrzeczenie lekarskie, które między innymi zakłada absolutnie posłuszeństwo jak młodego księdza wobec biskupa, młodych lekarzy w stosunku do ich tych nauczycieli. Oczywiście jest napisane, że lekarz ma prawo leczyć zgodnie z własnym sumieniem, posiadaną wiedzą i tak dalej, ale jest sprawa taka, jeżeli robisz wszystko zgodnie z procedurami, to jesteś chroniony. Jeżeli chory umrze, zgodnie z procedurami, to jesteś chroniony i ci się nie dzieje. Jak tylko ewentualnie wykroczysz poza procedurę i niestety chory umrze, bo tak może być również, to będziesz wtedy miał problemy. Lekarz, uwzględniając zasadę primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić, ma być otwarty na wiedzę. I że co? Że lekarze oburzą się na takie diktum? Jestem spokojny, mądrzy lekarze oddani swoim pacjentom, poszukujący wiedzy i otwarci na nią, z pewnością tego nie zrobią. Wiemy również, że korporacje spożywcze, farmaceutyczne, chemiczne, biotechnologiczne, agrobiznesu i medyczne wywierają ogromny wpływ na rządy państw i światowe organizacje zajmujące się problematyką żywności i zdrowia, mający na celu wprowadzenie do obrotu taniej, przetworzonej, o niskich wartościach odżywczych żywności, produktów do jedzenia, błędne słowo, oraz wyłącznie farmakologiczne metody leczenia. Sprawdzone w praktyce od tysięcy lat terapie naturalne, tak jak ziołolecznictwo, dietetyka, aromoterapia, akupunktura itd., zaczęły podlegać w krajach Unii Europejskiej urzędniczej jurysdykcji. I zatrważającym jest fakt, że próbuje się nam, ludziom, odbierać fundamentalne prawa obywatelskie, wolność wyboru sposobów odżywiania, sposobów leczenia. Chcę tylko powiedzieć, że 4 lipca 2005 roku, czyli prawie 20 lat temu, odbyła się w Rzymie 28. sesja pełnej komisji kodeksu żywnościowego, tak zwanego Codex Alimentarius, najwyższego organu planety do spraw żywności, powołanego w 1963 roku przez Światową Organizację Zdrowia WHO oraz Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na sesji tej przyjęto ostateczną formę wytycznych dotyczących zaleceń Codex Alimentarius w sprawie witamin i dodatków do żywności. I tu jest cytat z Nexusa, z pisma Nexus numer 1 z 2006 roku, wieści z globalnej wioski i tak dalej, doczytacie sobie. Można powiedzieć, ale 2006 rok, prawie 20 lat temu. Tak, 20 lat temu coś się stało. Cytat. Chociaż wytyczne jako takie nie ograniczają sprzedaży dodatków, zakazują jednak rozpowszechniania informacji o chorobach i żywieniu oraz wzywają do ustanowienia w przyszłości ograniczonych dawek po przeprowadzeniu naukowej analizy nieszkodliwości środków odżywczych zawartych w pigułkach czy kapsułkach. Mam na myśli suplementy diety. Przedstawiciele konsumentów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, obawiają się, że wytyczne mogą być w połączeniu z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności pierwszym krokiem w kierunku ścisłej kontroli żywności, która będzie korzystna dla podejścia farmaceutycznego do chorób, przeważając nad aktywną, realizowaną przez konsumentów prewencją. I kochani, tak się już dzieje. I rezultatem tego jest stopniowe wdrażanie w życie przepisów wprowadzających ścisłą kontrolę żywności, zgodnie z interesami wielkich koncernów spożywczych farmaceutycznych. Ma również obowiązywać wyłącznie farmakologiczne podejście w lecznictwie z pominięciem indywidualnej profilaktyki zdrowotnej. Takie działania mają być rozłożone w czasie, aby konsumenci przyzwyczaili się do powolnych, prawie niezauważalnych zmian i ograniczeń. Słuchajcie, przecież to już się odbywa. Ci, którzy mówią, że to jest bzdura, to niech pójdą po rozum do głowy w końcu i zaczną myśleć, przyglądać się. Wielu tych mądrali już nie ma na tym świecie, bo znałem młodych lekarzy, którzy tak promowali, wiecie, przyjmowanie
szczypiorków razem ze śmietanką i już ich nie ma. Masa młodych ludzi poumierała. Ludzie, którzy uwierzyli w naukę, w medycynę. Wszystko jest przebadane doskonale i tak dalej. A my wiemy doskonale, jaka jest prawda. I wy wiecie doskonale, jaka jest prawda. I to jest typowy sposób gotowania żaby. Ze stopniowym, prawie niedostrzegalnym podwyższaniem temperatury wody. Żaba nawet nie zauważy, kiedy się gotuje. I sami wiecie doskonale, kochani, że tą żabą jesteśmy my wszyscy. Każdy z nas oddzielnie, wszyscy razem. To jest też jak odcinanie kiełbasy, plasterek po plasterku, cieniutkie plasterki. Nie do zauważenia. Działania te wspiera wielu przedstawicieli mediów. Ja nazywam to media, bo bardzo często spotykam się, czytam różnego rodzaju artykuły, takie publicystyczne, paranaukowe, gdzie oczywiście takich ludzi jak ja odsącza się od czci, wiary. Jestem szalbierz, jestem oczywiście znachor, jestem foliarz i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mnie to ziębi, ani grzeje. Więc działanie to wspiera wielu przedstawicieli mediów, podważając skuteczność i bezpieczeństwo naturalnych terapii. Dla nich Bogiem jest pieniądz, bo za pieniądze piszą te artykuły, i Bogiem jest nauka. Nauka tego nie udowodniła, nauka tego nie potwierdza. Wiecie, jak często spotykam tego typu określenia? I nadal spotykam oczywiście. I jestem atakowany jak wielu innych, jak pani Barbara Kazana, jak pan Jerzy Zięba, jak wielu innych. Jak pan profesor Frydrychowski, jak wielu innych lekarzy, którzy poszli w drugą stronę, że tak powiem. I ci autorzy powołują się często na wyniki badań prowadzonych na zlecenie koncernów, nie uwzględniając badań prowadzonych przez niezależne laboratoria. W ten sposób przygotowuje się opinię publiczną na przyszłe ograniczenie dostępu do wielu produktów prozdrowotnych lub ich całkowite wyeliminowanie z rynku. I tutaj, żeby nie było, że nie mówiłem, to już jest. W wielu sklepach zielarskich nie wolno kupować żadnych ziół do użytku wewnętrznego. Specjalne mieszanki ziołowe opisuje się jako specjalne herbaty do kąpieli. Jeszcze 2-3 lata można było brać do wnętrza, pić na pary, a teraz nie. Więc co trzeba robić? Trzeba napisać, że to jest tylko do kąpieli. Dobrze, a my i tak będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Więc takim działaniom należy się przeciwstawić, chociażby poprzez zainteresowanie wiedzą prozdrowotną, bowiem o własne zdrowie musimy zatroszczyć się sami. Każdy, kto nadal bagatelizuje ryzyko i stosuje wygodną strategię udawania, że się nic nie dzieje, nie ma poważnego zagrożenia, każdy, kto patrzy krótkowzrocznie i uważa, że jedynie bieżące interesy gospodarcze są najważniejsze, że mnie to nie dotyczy, przygotowuje przerażającą przyszłość i sobie, i następnym pokoleniom. Mamy dziś niepełnowartościową żywność zawierającą mnóstwo chemicznych ulepszaczy, polepszaczy, barwników, oczywiście pestycydów i tak dalej. Mamy zanieczyszczoną wodę. Wielu z nas wie już doskonale, że musi dożywiać organizm naturalnymi suplementami diety. Ja to robię od 25 lat, od 12 lat bardzo systematycznie. I każdy z nas powinien zainstalować w tej chwili domowe filtry do wody. Z tych samych względów powinniśmy zadbać o energetykę naszego organizmu poprzez na przykład inny rodzaj suplementacji, suplementację polami magnetycznymi, kompatybilnymi w stosunku do ludzkiego ustroju. Ja w wielu audycjach o tym mówię. Jest cała playlista biomagnetyzm. Do tego celu służą na przykład urządzenia, które można używać także w domu. I ich terapeutyczne, bioelektryczno-magnetyczne, regulacyjne działania opierają się na rozwiązaniach istniejących w naturze. Więc jak słyszę niejednokrotnie, spotykałem się z ludźmi z tytułami profesorów, którzy mówią, jakie pola magnetyczne, nie ma żadnego dowodu medycznego, że one w ogóle działają. No po prostu bzdura na kółkach, po prostu rażąca ignorancja. Teraz, żebyśmy się, kochani, zrozumieli dobrze. Nie wstyd być ignorantem. Z tym, że są dwa rodzaje ignorancji. Ignorancja tak zwana pozytywna, która mówi, kurczę, pierwszy raz o tym słyszę.
chętnie się zainteresuję, poczytam, poszukam wiedzy. I jest ignorancja negatywna. Nie, bo nie, tak nie ma, ja w to nie wierzę i koniec, kropka. Więc pytanie, jakim być warto ignorantem? I tutaj, kochani, jest jeszcze jeden bardzo ważny problem. To jesteśmy my. Czy to pacjenci, czy ewentualnie przyszli pacjenci, daj Boże, żebyśmy nie byli pacjentami nigdy, z naszą barierą mentalną. Chcemy być wyleczeni, chcemy ufać medycynie, jest to zupełnie zrozumiałe. Mimo jednak często absolutnego braku postępu w leczeniu choroby, mimo negatywnych doświadczeń innych leczonych, trzymamy się kurczowo wyłącznie typowych akademickich metod leczniczych, chcąc wierzyć, że akurat w naszym przypadku terapia będzie doskonała. I teraz na przykład możemy mówić o nowotworach, cały czas wytnij, otruj, spal, chemioterapia, radioterapia. Jeżeli chodzi o choroby stawów RZS, oczywiście leczenie sterydami, to warto sobie poczytać, co robią sterydy w organizmie. Naciśnienie statyny to jedyne rozwiązanie. I przez ileś tam lat. I co? Idziesz do lekarza, on ci przepisuje tylko do regulacji tego ciśnienia te różne rzeczy? Więc o co tu chodzi? Czy chodzi o wyleczenie, czy chodzi tylko o leczenie, leczenie, leczenie? A jakież to leczenie? Albo leczenie poprzez obcięcie obu piersi, w przypadku kobiet, mastektomię podwójną, profilaktyczne leczenie to się nazywa? Co to ma wspólnego z profilaktyką? Co to ma wspólnego z leczeniem? I tutaj znowu wspomnę o pani Barbarze Kazanie, która właśnie o tym mówi. Co to ma wspólnego z leczeniem? Usunięcie jakiegoś narządu i kawałka ciała. No, zrozumiałe, że jeżeli jest guz nowotworowy, to często trzeba to wyciąć, bo to jest kilogram, 2, 5, a nawet 10 kilogramów. Oczywiście. I tutaj stare porzekadło mówi, tonący brzytwy się chwyta. Tymczasem mamy często do dyspozycji nie brzytwę, a więc niesprawdzone jakieś niebezpieczne rozwiązanie, ale sprawdzone, skuteczne koło ratunkowo o dostatecznej wyporności, jednocześnie boimy się z tego skorzystać, choć nie jawi się już żadne inne wyjście. No może to i dobre, ale inni tego nie zastosowali. Tak sobie usprawiedliwiamy się. Więc co wiemy o tych innych? Czy znamy ich? To można powiedzieć, szalony Kolumb. Po co było płynąć do Ameryki, skoro nikt inny tego przed nim nie zrobił? Zresztą wcale nie będziemy pierwsi, nie będziemy Kolumbami. I to jest, kochani, przykład swoistej homeostazy życiowej, równowagi, pewnych mentalnych przyzwyczajeń. To jest ta swoista homeostaza życiowa, pewna równowaga, ustabilizowana pozycja. To kolejny, których porusza się nasz mentalny wóz. Najczęściej więc spotykanym paradygmatem jest postawos skleroza. Mamy zabetonowane, kochani, mózgi. Boimy się czegoś nowego, bo najlepiej trwać w starym. Ryzyk благородное дело, jak to mówią Rosjanie. Inaczej, kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Skostnienie. I teraz pytanie, czy nie przyjmujemy takich postaw w dodatku bezkrytycznie? I często musimy przejść dopiero metamorfozę wyobrażeń i pojęć. Musimy wyprowadzić ten nasz wóz z głębokich kolejn przyzwyczajeń, szablonów, utartych stereotypowych pojęć, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić mimo niewygody poruszania się w kolejnach. Nie, bo nie wiem, jak to będzie i tak dalej. I teraz dla przykładu, zobaczcie, tutaj takie porównanie. To jest ilustracja pokazująca sposób naszego myślenia. A jakie byłyby odczucia większości pacjentów cierpiących na chroniczne schorzenia, gdyby zamiast wkładać ich do maszyny stanowiącej najnowsze osiągnięcie techniki i kosztującej miliony dolarów, lekarz ordynowałby spożywanie jarmużu lub siemienia lnianego? I tutaj mamy przykładowo cenę tego urządzenia, jakiś tam tomograf 600 000 euro, a tutaj jarmuż, siemię lniane za kilka złotych za kilogram na przykład. I jednak większość z nas odrzuca zdecydowanie to, co kłóci się z ich światopoglądem, nawet nie próbując się nad tym zastanowić.
Ja często, znaczy często zdarza się. A pan to jest lekarzem? Nie jestem lekarzem. Jestem magister, inżynier, mechanik maszyn, rolniczy, konstruktor. To jak to pan tak się, że przecież pan jest, pan się na tym nie zna. A dlaczego się nie znam? Ja nie jestem chirurgiem, nie będę składał człowieka, nie będę wymieniał serca, ale na profilaktyce się znam. Bo wiedzę można zdobyć. A dla kogoż ta jest wiedza? Zamknięta dla każdego? Wiedza nie ma właściciela. Tak samo jak lekarze studiują na studiach medycznych, tak samo ja studiowałem swoje własne rzeczy. I tak samo wielu z was studiuje. Nawet w tej chwili, słuchając tej audycji, studiujecie, nabywacie. Możecie, jeszcze raz powtarzam, wszystko to, co mówię, odrzucić, możecie wszystko to, co mówię, przyjąć, możecie zostawić sobie tylko tyle, ile sobie chcecie. A więc jeszcze raz powtórzę, nasze ograniczone umysły czynią nas swoimi więźniami. Jesteśmy więźniami z własnej woli. A idą czasy, gdzie trzeba być człowiekiem wolnym. Musimy wejść na nowy szlak odmiennego myślenia. Nie jest to oczywiście z pewnością łatwe, często jest spóźnione. Przypuszczam, że z wielu z nas zna takie przypadki. Mnóstwo wysiłków całej rodziny, mnóstwo wyrzeczeń, wydane na leczenie u specjalistów ogromne pieniądze. Każda wizyta 500 zł na przykład i tak dalej. I często kompletna bezsiła akademickiej medycyny. Dopiero wówczas pełna niewiary decyzja. No dobrze, spróbujemy czegoś nowego. Ja miałem takie przypadki. Trafia do mnie człowiek, ja podpowiadam, co można zrobić. Jeszcze raz powtarzam, nie zajmuję się leczeniem, nie jestem lekarzem. Mogę tylko wskazać, jak wspomagać organizm w chorobie. Co jeść, czego nie jeść, jakie suplementy zastosować, żeby wzmocnić organizm, żeby go oczyścić i tylko tyle. Ale ten nasz chory jest w stanie terminalnym, na progu śmierci. I co wówczas można, z czym można się zetknąć? A jest takie porzekadło, proszę o wybaczenie dosadności, ale umarłemu tutaj kadzidło nie pomoże. I teraz, jeżeli taki człowiek umiera, to ci bliscy mówią, no ugruntowuje się ich niewiara, no wiedzieliśmy, że to nie pomoże. Ale wcześniejsze kuracje medyczne nie pomogły przede wszystkim. I miałem takich ludzi po ciężkich operacjach, po ciężkich zabiegach, powiedzmy w przypadku nowotworów, gdzie zostali już odesłani do domu i wtedy, i co można wówczas zrobić? Kiedy faktycznie ten chory, ten cierpiący jest w stadium terminalnym, czyli, przepraszam za słowo na wykończeniu, to cud, że mogą jeszcze wyjść z tego. W Polsce co roku choruje na nowotwory, uwaga, to jest błędna już dana, bo tą książkę, słuchajcie, wydałem w 2018 roku. Od tamtej pory upłynęło 6 lat i w tej chwili na nowotwory zachorowuje prawie 200 000 ludzi. NFZ każdego roku przeznacza na finansowanie leczenia pacjentów onkologicznych ponad 10 miliardów złotych. Teraz w 2024, teraz to jest chyba więcej. Budżet państwa przeznacza zwykle na leczenie niektórych pacjentów kilka czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Do tego należy dołączyć wydatki ponoszone przez rodzinę na leki osłonowe, na zmianę nawyków żywieniowych, koszty dojazdów, dodatkową opiekę pielęgniarską oraz inne nieprzewidziane wydatki. I z tym się, kochani, godzimy. To są wielkie, potężne kwoty. Często jest również i tak, że jesteśmy świadkami publicznych zbiórek lub sami w nich uczestniczymy, na przykład dla dziecka chorego na raka. Bo okazuje się, że trzeba przeprowadzić bardzo drogie leczenie antynowotworowe, kosztujące setki tysięcy, a często kilka lub kilkanaście milionów złotych. I to leczenie, które trzeba przeprowadzić często poza granicami kraju. I wówczas uwzględniamy, że tak drogie to musi być skuteczne. Nasza wiara w tym kierunku idzie. A tymczasem, kochani, okazuje się, że w ogromnej większości przypadków można zastosować rozwiązania nieporównanie tańsze, bezpieczne i skuteczne. Dlaczego tak łatwo wierzymy, że horrendalnie droga kuracja jest skuteczniejsza od prostych rozwiązań? I czy faktycznie taka kuracja będzie skuteczna? Dlaczego tak trudno uwierzyć, że naturalne wspomaganie organizmie
organizmu w chorobie na przykład nowotworowej z wydatkiem miesięcznym w granicach, uwaga, to było mniej więcej w 2018 roku, teraz no znam to z autopsji, akurat jestem po prostu na bieżąco, to raz, że trzeba wzbogacić jeszcze bardziej, bo są takie możliwości, takie wspomaganie. Zmieniły się ceny, jakby nie było, no i trzeba powiedzmy przeznaczyć te 3-3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Miesięcznie, przez okres 6 miesięcy, 8 miesięcy, a później można zmniejszyć dawkowania. Mówię o wspomaganiu organizmu, a przy okazji po prostu doprowadzamy organizm do stanu używalności, że tak określę. Więc to może okazać się znacznie skuteczniejsze i w dodatku absolutnie bezpieczne. Już nie mówiąc o profilaktyce, która jest znacznie tańsza, bo dzisiaj niestety, ale jeżeli ma się nawet jakieś powiedzmy problemy niewielkie zdrowotne, to trzeba przeznaczyć 600-800 zł miesięcznie, chociaż przez kilka miesięcy. Wyczyścić organizm, wzmocnić go, później jest na pewien czas spokój. Jak z samochodem, raz na jakiś czas trzeba zrobić przegląd, wymienić oleje, wszystkie płyny hamulcowe i tak dalej, i tak dalej. O te samochody bardziej dbamy niż o samych siebie. I powinniśmy, kochani, być istotami odpowiedzialnymi. Te audycje, tak to pan Jacek Sokal niedawno mówił w jednej ze swoich audycji, on ma kanał WDW, Wiedza dla Wszystkich, są dla wszystkich, ale też nie dla każdego. To są audycje dla ludzi myślących, inteligentnych i empatycznych. Każdy z nas otrzymał wolną wolę i możliwość swobodnego podejmowania wszelkich decyzji w wybranym przez siebie czasie. Więc wiemy doskonale, że żaden inny człowiek, prócz nas samych, nie jest dysponentem naszego życia i zdrowia. I została poddana tutaj pod rozwagę dla was wszystkich nowa idea. Chodzi o to, aby nikt z nas nie tkwił w klatce starych paradygmatów, a raczej rozerwał jej pręty, wyszedł z niej, zobaczył nowe możliwości, wyjść z tej klatki, zobaczyć z boku, jak to wszystko wygląda. Nowe możliwości, czasami zupełnie nieprawdopodobne i wprost szokujące. Dlatego, że oficjalna wersja rzeczywistości niekoniecznie jest wersją prawdziwą, a zazwyczaj nie jest wersją prawdziwą. I tu jest takie bardzo ciekawe zdanie, które kiedyś otrzymałem. Najbardziej nieprawdopodobna jest prawda przyrodniczej rzeczywistości, ale wyłącznie dla ignorantów trwających w swoim zaciekłym uporze. To zdanie warto naprawdę sobie przyswoić. Nie dlatego, że ja je napisałem, bo ja je otrzymałem, jak wszystko. Jak wszystkie treści moich książek, otrzymałem to. Ja mam się jedynie, bardzo mi się podoba, znowu wspominam panią Barbarę Kazanę, bardzo mi się podoba jej taki sposób, taka pokora, gdzie ona mówi, słuchajcie, ta wiedza nie jest moją wiedzą. Nie jestem jej właścicielką, ale tę wiedzę otrzymałem. Ja to samo mówię. Ja tą wiedzę otrzymałem, ona nie jest moja. Otrzymywałem ją przez wiele lat na różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, które były prowadzone przez świetnych polskich lekarzy, zagranicznych, czy niemieckich, czy rosyjskich. Czytałem dziesiątki książek, setki artykułów. Naukowców, teraz też. Znacie mój kanał, więc wiecie doskonale, że posługuję się różnego rodzaju opracowaniami naukowymi. Powinniśmy mieć świadomość, że również naukowcy nie są wolni od uprzedzeń i coraz częściej stają przed problemem, że to, co dziś kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, jutro może być bazą do tworzenia rewolucyjnych idei opisujących świat. Nie można więc odrzucać z góry, a priori, nawet zwariowanych pozornie teorii. A nuż okaże się, że wariactwo jest po prostu genialną myślą, genialnym odkryciem. Wielki fizyk norweski Niels Bohr powiedział kiedyś do swojego asystenta: pańska teoria jest zwariowana, ale nie na tyle zwariowana, aby była prawdziwa. I to jest wielkość naukowca, który powiedział, że trzeba się przyglądać wszystkiemu. I tutaj Niels Bohr, zacytuję go jeszcze raz, kto rzeczywiście pragnie wymyślić coś nowego, nie może nie być szalonym. Ten sam Niels Bohr był również autorem stwierdzenia, że rzeczywistość nie jest czymś niezależnym i stabilnym.
I to zdanie, które większość z was na pewno słyszała, już zna. Jedyna stała w naszej rzeczywistości, w kosmosie, to zmienność. Kochani, współczesny człowiek choruje. Medycyna czyni olbrzymie postępy w rozwoju nowych form terapii, ale jest to w przeważającej mierze przeciwdziałanie skutkom, a nie przyczynom. Leczenie objawowe, symptomatyczne. Jest więc dzisiejsza medycyna akademicka praktycznie absolutnie bezsilna, jeśli chodzi o zapobieganie szerzącej się pandemii chorób cywilizacyjnych. Więc gdzie kryje się podstawowa przyczyna takiego stanu rzeczy? I tutaj, jak mówił profesor Włodzimierz Sedlak, największą przeszkodą w poznawaniu przyrody jest człowiek z wytworzonym światem wyobrażeniowych szablonów. Niestety, każdy z nas jest obarczony głęboko zakorzenionymi przekonaniami i prawdami, które często nie są prawdą, a wierzeniami, które często okazują się złudne i wyrytymi przez innych wzorcami. Ciągle gonimy za potwierdzeniem stwarzanych przez nas samych dogmatów. A przecież już dawno wielki filozof Spinoza powiedział: myśleniu ludzkiemu nie mogą być postawione żadne granice, gdyż pochodzi ono od Boga. A więc ci wszyscy szalbierze, którzy usiłują ograniczać nas, którzy mówią, że coś jest głupotą i tak dalej, że to niemożliwe, że tak nie może być, to są kłamcy, to są oszuści. Jak mówił Max Planck, wielki fizyk niemiecki, w pierwszym etapie nauka zawsze zwalcza nowe idee i twierdzenia, a także ich zwolenników przeciwstawiających się akceptowanym poglądom. Jeśli okaże się, że te idee tylko częściowe są nie do utrzymania, to w drugiej fazie będą przebadane przez naukę. Jeśli znajdą uznanie, to w trzeciej fazie są przedstawiane jako rezultaty badań naukowych, nie przynosząc właściwie uznania duchowym ojcom tych osiągnięć. I to, kochani, tłumaczy dobitnie, dlaczego w medycynie tak trudno przyjmują się wszelkie nowości, techniki medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej lub fizykalnej. Wielu naukowców kpi z różnych teorii i hipotez wysuwanych na przykład przez naturopatów, psychotroników, bioenergoterapeutów, radiestetów, oskarża się o szarlatanerię, o nienaukowość i tak dalej. Zwykle tacy krytykujący nie mają najmniejszej nawet wiedzy o przedmiocie sporu. Ale dowodzi to tylko skostnienia, arogancji, ignorancji, braku pokory tychże naukowców w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości. A może też i strachu o utratę swojego autorytetu. Strachu o to, że może trzeba będzie zmienić swoje dotychczasowe przekonania i przyznać się do błędów. I tutaj cytat z profesora fizyki, profesora Arkadiusza Jadczyka, początek cytatu. Jak to możliwe, ktoś zapyta, że ja, naukowiec, tak walczę z nauką? Otóż właśnie dlatego, że sam jestem naukowcem. Chciałbym, aby nauka była poważna, a nie wystawiała się raz po raz na pośmiewisko, a wystawia się raz po raz. Opisywałem takie przypadki w moich poprzednich wpisach. Biofotony, pamięć wody, zimna fuzja, radioastronomia. Raz po raz uczeni mężowie deklarują, że jakieś zjawisko nie istnieje, bo jest sprzeczne z naszą wiedzą. Zaś potem, gdy okaże się, że zjawisko istnieje i ma się dobrze, gęba w kubeł. Skoro istnieje, to się za nie zabieramy. Żenujące to. Metoda deklarowania poprzez encykliki i ośmieszanie naprawdę nauce nie przystoi i ją deprecjonuje w oczach odbiorców. A przecież nic lepszego od nauki, prawdziwej nauki, otwartej na nowe, nie znamy. Więcej pokory, więcej powagi, więcej rzetelności, koledzy uczeni. A tutaj profesor Jadczyk wspomniał biofotona, której miał nie istnieć. Profesor niemiecki Albert Fritz Popp został zwolniony swego czasu ze swojej uczelni, z Monachium, bo głosił teorię o biofotonach. Więc został zwolniony. A później między innymi przyczynili się do tego polscy naukowcy. Wrócił
Dlatego, że polscy naukowcy potwierdzili, tak, biofotony istnieją. Tak samo pamięć wody, tak samo właśnie ta wspomniana zimna fuzja i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mówi Arthur Schopenhauer, łatwiej jest coś obalić niż udowodnić, wywrócić łatwiej niż postawić. I tutaj cytat z czwartego wymiaru, Magiczny świat według Ruperta Sheldrake'a. Do pewnej wiedzy trzeba dużej dojrzałości i otwartości umysłu, krępowanego często przez dogmaty współczesnej nauki, której fundamenty, jak się okazuje, nie stanowią podłoża pod tak solidną budowlę. Słuchajcie, często dzisiaj nauka stała się religią dla wielu. Tylko tyle. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie. Jak widzicie, temat bardzo poważny. Co tu mamy w tej przestrzeni 25 centymetrów między uszami? Może u kogoś mniej, 23, u kogoś może więcej, 25, nieważne, 28, przepraszam. Ale trzeba na pewne rzeczy spoglądać zupełnie inaczej niż do tej pory. Trzeba być otwartym na świat, trzeba być otwartym na nowe. Nie mówi, co ty za pierdoły mi tutaj pleciesz, banialuki, tylko może sprawdzić, może pomilczeć i nie wystrzeliwać się od razu, tylko może wygooglować też, ale trzeba też umieć szukać. Nie zadawać czatowi GPT jakichś głupich pytań, tylko zlecić mu, że oprze się na badaniach naukowych, zadać mu znacznie więcej pytań, a nie na zasadzie właśnie wspomnianej historii, czy zakwaszenie istnieje. Nie istnieje, koniec, kropka. Ale jak się wrzuci, czy istnieje kwasica metaboliczna niskiego stopnia, czy jest opisywana w literaturze, w badaniach naukowych, okazuje się, otworzy się biblioteka programów i wszystko. Kochani, kończymy. Myśl tylko końcowa taka. Jesteśmy istotami z naszymi ciałami. Te nasze ciała to są nasze kosmiczne skafanderki. To są nasze pojazdy, w których porusza się nasz duch, dusza, które żeśmy wzięli. One kiedyś się zużyją i trzeba będzie je oddać. Być może znowu wrócimy kiedyś w innych ciałach, w innych sytuacjach, ale dzisiaj żyjemy i o nie należy dbać. Nie mamy być samobiczownikami, którzy biczują się, którzy się umartwiają, dlatego że nasze ciała to jest świątynia absolutu, świątynia Boga, jak zwał, tak zwał. Mówię o tym otwarcie, bo tak, Bóg jest moim przyjacielem. O, wariat, oszołom. No to skończony idiota, kompletnie się tym nie przejmuje. Moje wieloletnie doświadczenia życiowe, moje upadki, moje klęski, które poniosłem w życiu i z których zostałem wydźwignięty, to tylko potwierdzają, że tak, Bóg jest moim przyjacielem. A więc jeżeli przyszedłem na ten świat, to mam do spełnienia jakąś misję. Mam wizję tej misji i mam tą misję. Moją misją jest podawanie informacji. Moja ukochana partnerka mówi, że jestem kosmicznym rebeliantem. Tak, jestem kosmicznym rebeliantem. Trzeba poddawać wątpliwość różne rzeczy. Ja też poddawałem wątpliwość. Pisząc moje książki, musiałem się zmierzyć z własnymi paradygmatami. Mówię, nie, to jest niemożliwe, bo gdzieś indziej było coś innego napisane. Jakiś naukowiec napisał, że to jest bzdura. Nie trzeba było się zmierzyć z tym własnym paradygmatem, to moją niewiarą, ale później przyszło, to nie jest tak, jak niektórzy piszą. Jest tak, jak piszą ci, którzy są na razie w mniejszości. I trzeba było dołączyć do tych. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego, takiej umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ja wiem, że jesteście naprawdę super ludźmi, logicznie myślącymi. Każdy z was ma własne zdanie, wyrabia. Ja tylko dorzucam troszeczkę dodatkowej wiedzy, którą poznawałem i którą ciągle poznaję. I chodzi o to, jeszcze raz powtarzam, że ta wiedza, którą zdobywamy każdego dnia, z którą się spotykamy, żeby czyniła nas wszystkich istotami wolnymi. A jeżeli ktoś pokaże nam kiedyś, tak jak mnie,
kiedyś o takie dwa palce, no to trzeba strzepnąć pył z obuwia i, i pójść po prostu sobie dalej i nie ma żadnego problemu. Po prostu przyjdzie na każdego czas, na zrozumienie, jeżeli nie w tym życiu, to może innym. Nie trzeba się tym przejmować. Trzeba być tak zwanym pozytywnym egoistą, bo są dwa rodzaje egoizmu. Negatywny i pozytywny, podobnie jak ignorancja. Pozytywna i negatywna. A więc egoista negatywny mówi tylko i wyłącznie ja, a egoista pozytywny mówi przede wszystkim ja, bo bliższa jest koszula ciału, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I niech to zdanie towarzyszy wam. Życzę wam, żebyście byli pozytywnymi egoistami. Jeżeli pokochacie siebie, jeżeli docenicie siebie, jeżeli zobaczycie siebie jako cudowne istoty, przecudowne istoty, to wtedy będziecie mogli się dzielić tym cudownym uczuciem z innymi, dawać miłość. Pokochać samego siebie, to dopiero można pokochać innych. Jeżeli się nie kocha samego siebie, nie ma mowy, że będziemy dawać innych. To będzie tylko ułuda, że jesteśmy altruistami, bo dajemy, ale siebie nie szanujemy. Kochani, żeby szanować siebie, to też trzeba zadbać o własne ciała. Systemy są możliwości. Życzę wam zdrowia, sprawności, tego, żebyście umieli o to zrobić, zadbać o siebie. I co jeszcze? I na koniec, jeżeli oczywiście ta audycja wniosła coś fajnego do waszego życia, jakiś fajny przekaz to jednak był z mojej strony dla was, to bardzo was proszę o reakcję, o lajki, o subskrypcję, o komentarze, o jakieś zdanie, o wasze własne przemyślenia na ten temat. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i bądźcie wiecznymi optymistami. Wszystko. Papacki, do następnego spotkania.